Witamy Was bardzo serdecznie wszystkich. Witam serdecznie. Witam. Mamy kobietę, mamy pole, które już pewno je znacie, bo usiłujemy je zrekultywować do takiego poziomu terenu zielonego z użytkowaniem dla dzieci, młodzieży, tutaj żeby lokalnej społeczności służyło, bo to był taki nieużytek, który trzeba było mieć jakiś na niego pomysł. Skorzystaliśmy, powiemy w jaki sposób. Ale kobieta w rolnictwie to jest bardzo ciekawe, bo coraz częściej już się mówi o tym, że one istnieją i są zaangażowane i w prace polowe, i w ogóle w gospodarowanie, i biorą udział w tym gospodarowaniu. A ty jaką masz związek z rolnictwem? Pochodzę z gospodarstwa i pomagam też. Czyli pomagasz, Tak, czyli to jest pomagam. gospodarstwo rodziców? Tak, zgadza się, rodziców. I jest jeszcze jakieś rodzeństwo może? Mam brata. Masz brata, ale pracujesz też w tym rolnictwie, w tym gospodarstwie, pomagasz, udzielasz się, nie, że jesteś tylko kibicujesz, tylko faktycznie bierzesz udział aktywny. Tak, w czym mogę, to zawsze pomogę. I bardzo dobrze. A pytanie jest takie, wsiadłeś do ciekawego ciągnika, my go cały czas testujemy, naszą bestię, która powiedzmy jeszcze cały czas jest w tym cyklu objazdowym, różne prace będzie wykonywała, mam nadzieję, że w kolejnych przypadkach będziemy też ją pokazywali z innymi maszynami. Jakie wrażenia? Bardzo przyjemna jest praca tym ciągnikiem, chociaż zauważyłam, że jak jechaliśmy po drodze, bardzo buja. To jest brona ciężka, 4-metrowa, Magnum, która firmy Tolmet, bardzo akurat ciekawy producent, bo ma wyjątkowo rozsądną cenę, a też nam chodziło o zastosowanie takiej maszyny, która poradzi sobie w tych warunkach, które są wyjątkowo ciężkie, bo to jest gruzowisko, to jest taki teren, który powiedzmy niechciany gospodarczo, był wykorzystywany w różny sposób, jest w trakcie rewitalizacji, myśleliśmy o bronie aktywnej, ale przy tym gęstości kamieni sądziliśmy i uważaliśmy tutaj, że brona talerzowa chyba lepiej załatwi temat. A jak Ci się w ogóle pracowało? Oprócz tego dojechanie, tak, buja, bo to jest ciężka maszyna, a w sensie pracy? Bardzo wygodnie, chociaż tutaj nie ukrywajmy, że jest dosyć ciężki teren, To jest fakt. ale wydaje mi się, że maszyna się spisała bardzo dobrze. Ale ja sądzę, że akurat kobiece podejście i taka dbałość o szczegóły, żeby każdy kawałek był dobrze zrobiony, to jest akurat dobra rzecz, bo czasami chłopy to tak trochę chcą na skróty, coś tak mniej dokładnie, a sądzę, że ręce kobiece i taka intuicja, a zresztą miałem okazję widzieć w różnych programach, gdzie właśnie kobiety prowadziły gospodarstwa, dużą pieczołowitość. Czy uważasz, że rolnictwo to jest taka strefa, w której kobieta bardzo dobrze się sprawdzi? Wydaje mi się, że tak, że kobiety też mogą bardzo dobrze wykonać tą pracę. I tą fizyczną w sensie operatora, ale też w gospodarstwie jest mnóstwo też innych zajęć, które też mają wpływ, bo to są różne zabiegi w gospodarstwie i nie zawsze jest to tylko powiedzmy ta ciężka praca na polu. Nie chodzi mi o wykorzystywanie kobiet w celach innych niż gospodarstwo, bo to jest tam powiedzmy zawsze te małżeństwa decydują o tym, jaki sobie tam ten podział ról. A rolnictwo w ogóle, bo to jest zawsze daleko od miasta, nie zawsze jest w takich atrakcyjnych terenach, powiedzmy dla, nie wiem, zakupów, dla kina, dla atrakcji. Czy rolnictwo uważasz i miejsce, w którym ono się znajduje, że ono jest takim cichym, spokojnym, w którym można zupełnie normalnie funkcjonować? Tak, uważam, że można normalnie funkcjonować. Wiadomo, w mieście jest hałas, a na wsi jest jednak dużo bardziej spokojnie. Ale w ogóle taki chyba trend się zrobił, że ludzie uciekają z tego miasta na podmiejskie tereny, na takie bardziej właśnie spokojne. Mam jeszcze jedno pytanie. Wiążesz przyszłość z gospodarstwem? Na dzień dzisiejszy wiążę. Chciałabym jednak przejąć to gospodarstwo. O! Czyli to jest coś, co spowoduje jak gdyby zmianę pokoleniową, ale przez kobietę. Jak duże to gospodarstwo jest, jeżeli można zapytać? No nie jest ono dużo, bo mamy 15 hektarów. Ale to jak na warunki wielkopolskie, to już jest całkiem spore gospodarstwo. A co uprawiacie na tym gospodarstwie? Kukurydzę na zielonkę, zboża, burak cukrowy i to chyba wszystko. To chyba wszystko. Jak widzą Państwo, rolnictwo jest dla każdego. Może być przekazane właśnie gospodarstwo kobiecie, niekoniecznie mężczyźnie.
Podejdźmy tylko do maszyny jeszcze, bo to też jest dosyć ciekawa konstrukcja. Maszyna jest zawieszana. To jest taka trochę moda się zrobiła, że wchodzimy już w maszyny 4-metrowe z większą szerokością, nie tradycyjne 3-metrowe maszyny, tylko 4-metrowe maszyny. Dosyć duży talerz z zabezpieczeniem na gumy zabezpieczające. To jest rozwiązanie, które uważam, że dla maszyn 3-4 metrowych jest całkiem optymalne i wystarczająco zabezpiecza urządzenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, a w tych warunkach żeśmy mieli okazję to widzieć, że naprawdę całkiem zdaje egzamin i daje gwarancję, że możemy się cieszyć z użytkowania. Ciekawy wał. Na to bym zwrócił uwagę, ponieważ coraz częściej układy tandemowe w wałowaniu nabierają coraz większego znaczenia. Jedno, że są skuteczniejsze, jeżeli chodzi o ugniecenie, lepsze pilnowanie głębokości pracy, bo są stabilniejsze, mniejsza tendencja do zagłębiania się na glebach luźniejszych, słabszych, takich, które jednak powodują, że pilnowanie głębokości pracy, szczególnie kiedy nie mamy kół, podwozia, jest troszeczkę trudniejsze. Ciekawa konstrukcja tych pierścieni też gwarantuje to, że uzyskamy właściwe podciąganie, ale też to, co jest istotne, rozdrobnianie grud. To się coraz częściej też nie zdarza na tak zwanych terenach, których będziemy właśnie rekultywowali, takich, których powiedzmy wymagane jest dbałość o to, żeby to podciąganie było. I też jest bardzo fajny element, zastosowany akurat w tym wale, hydrauliczny docisk. To jest coś, co pozwala z kabiny operatora aktywnie wpływać na charakter pracy i głębokość pracy i to, co ma ta maszyna zrobić na polu. Dosyć ciekawym rozwiązaniem jest coś takiego, bo to są, firma Tolmet w ogóle zasłynęła z czegoś takiego, że wprowadza takie różne drobiazgi, które ułatwiają i też podnoszą też estetykę, ale jednocześnie dbają właśnie o tą stronę techniczną. Jest drobny element, można się dziwić, nie? Ale jest poziomica wału. To jest coś, co wydaje się niby mało praktyczne, ale jednak warto na to zwrócić uwagę, ponieważ często mamy problem z właściwym wypoziomowaniem narzędzi biernych właśnie do takiej pracy. Oświetlenie, jest już oświetlenie LEDowe. To już jest, pomału się robi standardem i warto wykorzystywać, warto dbać, bo to jest mniejsze zużycie energii, jeżeli chodzi o alternatory, które są w ciągnikach, a tej elektryki i instalacji elektrycznych jest coraz więcej. Urządzeń kontrolujących pracę, wspierających rolnika w pracy w gospodarstwie. Trzeba dbać o tę rzecz. Też są takie różne drobiazgi, które na przykład pokrętła do stabilizacji miejsca położenia głębokości tak zwanych metodą otworową już są w tak zwanych otulinie z tworzywa sztucznego. Prozaiczna rzecz, zamontowanie gałki na takim właśnie powiedzmy wrzecionie, które tutaj regulujemy, też jest praktyczne. A zwróćmy uwagę, jak to pole wygląda. Pole było dosyć makabryczne, mówiąc szczerze, i naprawdę powiedzmy długo żeśmy się zastanawiali, jaki element agrotechniczny zastosować, jakie narzędzie, po to, żeby można było tutaj skutecznie zadziałać. I teraz właśnie, wykorzystując, że mamy przeuroczą koleżankę, która tutaj pracowała. Jak Ci się pracowało w ogóle tym ciągnikiem? Czy w sensie kabiny, czy to było czytelne, jakoś tak, ja wiem, że miałaś pomocnika bardzo dobrego, notabene pomocnika, który objaśnił to, bo to zawsze instruktaż jest całkiem przydatną rzeczą. Jak się czułaś w ciągniku? Wydaje mi się, że w kabinie jest dosyć sporo miejsca, aczkolwiek ta biała tapicerka pozostawia dużo do życzenia, że może jednak być brudna szybciutko. Ale wygodnie się pracowało bardzo. Bardzo cenna uwaga, bo to jest już wiele osób na to zwróciło uwagę, że jednak jak w warunkach tutaj polskich ta tapicerka jednak chyba bardziej by była, jak była ciemniejsza, byłoby lepiej. A jeżeli chodzi o czytelność tych parametrów pracy, nie wiem, prędkość, czy to jest jakieś takie oczywiste wręcz z punktu widzenia funkcjonowania? Wydaje mi się, że wszystko po objaśnieniu było dużo prostsze dla mnie, aczkolwiek jest faktycznie, troszkę trzeba chwilkę przysiąść i popatrzeć, rozejrzeć się, ale do nauczenia, kwestia. Czyli jest szansa, że jeżeli będziesz patrzyła jakiś, nie wiem, ciągnik dla swojego gospodarstwa, to chciałabyś mieć te rozwiązania w swoim ciągniku. Tak, jest to bardzo wygodne.
Klimatyzacja działała, mam nadzieję. Tak, tak. Bo to jest zawsze gorąca atmosfera, szczególnie w tym okresie teraz, który teraz do nas nadchodzi, czyli większe temperatury. Jeździłaś teraz ciągnikiem Arbos. Czy w swojej, powiedzmy, takich doświadczeniach związanych z rolnictwem miałaś okazję użytkować inny ciągnik, siedzieć w innym ciągniku? Tak, pewnie miałam okazję użytkować inne I ciągniki. jakie to były? John Deere. No, to jest marka sama w sobie, trzeba przyznać, że bardzo dobra. A inne? No i nasz polski Ursus oczywiście. I jakie jest Twoje zdanie na temat Ursusa? Czy też podzielasz taki sentyment, jak wielu rolników, którzy mówią, ach, bo to jest taka tradycja. Jak postrzegasz ten ciągnik? No wydaje mi się, że to jest bardzo prosty ciągnik Tak. w jeździe, aczkolwiek no tutaj jest przyszłość, mi się wydaje, w tych nowszych ciągnikach. No, nie da się ukryć. Szkoda troszeczkę, że właśnie Ursusem tak się dzieje, jak się dzieje, że brakuje tego polskiego ciągnika, bo tradycje mieliśmy bardzo wielkie i całkiem niezłe. Ale bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje, bo to jest ciekawe spojrzenie, troszeczkę inne. Korzystając z okazji, witam bardzo serdecznie, bośmy się już widzieli. Dzień dobry. Przedstawiciel społeczności lokalnej, który tutaj właśnie wyraził tutaj w formie takiego jak gdyby prośby, żeby pomóc i wesprzeć to zagospodarowanie terenu. Zresztą dbajmy o tereny zielone. Jest ta cała betonoza, która tam nam gdzieś tam cały czas w tle, gdzieś tam w mediach toczy się i one chcą wszyscy jednak, żeby było bardziej zielono. Teren wyjątkowo trudny, tak szczerze mówiąc. To było bardzo spore wyzwanie. Nie wybierałem taki działki, rozumiem. Taki mamy, tak. Tak to jest. Do dyspozycji, tak. Po orce to wyglądało tak, powiedzmy sobie szczerze, dość średnio. No jak na Księżycu. Jak na Księżycu, powiedzmy, czy powolna transformacja Księżyca albo przywracanie Marsa do życia. Można by było tak powiedzieć. Tak. Jeszcze kamienie pozbierane trochę, ale to... I jak Pan to odbiera? Bo tu były duże dylematy. Przyznaję się bez bicia, że tu były troszeczkę dylematy. Czym to potraktować, żeby jak najbardziej dopasować to do tej przyszłej funkcji, czyli terenu zielonego? Na początku wyglądało to tragicznie po prostu. Wiadomo było, że było tu częściowo gruzowisko, częściowo jakiś teren odpadowy tak naprawdę. No, takie tereny się I zdarzają. rozumiem, że z tego powodu też, no też to tak stało, nie? Tak jak Pan powiedział, dylemat był wielki, czym to w ogóle obrobić, żeby nie pouszkadzać maszyn. Tutaj bestia sprawiła się trochę lepiej niż mi się wydawało nawet, że może sobie dawać radę. Trzeba tylko nadmienić, że to co widzicie jeszcze będzie troszeczkę tutaj pracowane, bo to powiedzmy jest takie z grubna zrobione, żeby to wymieszać, ale też chyba troszeczkę będzie jeszcze takiej pracy tej ręcznej chyba nie unikniemy. No myślę, że te kamienie, które tutaj się pokazały po tym przygotowaniu już drugiego etapu, już będzie trzeba powybierać ręcznie, bo naprawdę szkoda maszyn nawet tak odpornych jak ta. Dokładnie tak. Czyli trzeba będzie zrobić jakiś taki lokalny piknik, mały grill wystawić, grelabię w ręce i chyba nawet to będzie dla społeczności jeszcze dodatkowym takim impulsem integrującym tą grupę ludzi. W zamyśle jest to taki teren, który miałby integrować, żeby nie zamykać się w tych przestrzeniach podwórek. Tak, bo to trzeba przyznać, że te tereny domów jednorodzinnych mają taką dziwną charakterystykę, że jednak ludzie bywają na swoich ogrodach. To są jak bastiony, tak? To są jak bastiony. A takie porzucone przestrzenie, kiedyś wspólne użytkowane, już na razie, no coraz mniej tego jest, a my tutaj wymyśliliśmy, że i przez integrację dzieci będzie to taki teren do wykorzystania. Przez integrację dorosłych dokładnie tak samo. Dokładnie, ale nieraz dorośli mają zawsze jakieś takie trudności jak gdyby komunikacyjne, a dzieci są takie bezproblemowe i one często są takim łącznikiem, które chyba najbardziej integrują te lokalne społeczności. Ja się cieszę, że mamy taką firmę na terenie, która nas wesprze. Bardzo dziękuję. Staramy się oczywiście, bo to jest taka, nie można budować ani firmy, ani innych różnych działalności bez miejsca, w którym się znajdujemy, bo uważam, że warto się integrować, bo to naprawdę są z reguły albo nasi sąsiedzi, ludzie, którzy powiedzmy każdemu nas względnie powinno sobie tutaj zależeć na bardzo pozytywnych układach i mamy nadzieję, że z tego wyjdzie coś
bardzo fantastycznego. Będziemy śledzić, pokażemy, jak już będzie ładnie zielono. Może na ten piknik postaramy się również przyjść. Na ten może nie, dlatego że tutaj będzie głównie robota i zbieranie kamieni. Państwo nam pomagacie tutaj bardzo maszynami. Nie chcielibyśmy ich spowodować jakiegoś uszkodzenia, ale jak będzie obsiane i będzie to wyrównane i w jakiś sposób, przynajmniej wstępnie, tak jak to będzie docelowo miało być zagospodarowane, to chętnie zaprosimy tutaj Państwa do takiego wspólnego piknikowania. Bardzo dziękujemy. I jako otwarcie, powiedzmy, tej przestrzeni. Postaramy się stawić w pełnym rynsztunku po to, żeby razem z Wami cieszyć się odzyskanym kawałkiem ziemi i przywróconym do życia biologicznego. Dziękuję bardzo, było miło rozmawiać. Zapraszamy do kolejnych, mam nadzieję, ciekawych programów, które będziemy Wam prezentowali, a w perspektywie mamy kilka takich ciekawostek, które mamy nadzieję Was zainteresują. Trzymajcie się.